Witam w pierwszych tegorocznych zawodach Grand Prix Polski. Znajdujemy się tradycyjnie już na Wilczej Woli. Jakoś tak mamy to ułożone, że zazwyczaj zaczynamy sezon Grand Prix Polski od zawodów w Wilczej Woli i tradycyjnie jest okropna pogoda. No ale do tego przywykliśmy, bo jesteśmy ciepło ubrani. Znajdujemy się dzisiaj na sektorze D. Są to płyty, betony tak zwane. Generalnie ryb jest dość dużo w tym roku na Wilczej Woli, w przeciwieństwie do roku poprzedniego. Myślę, że będą dobre wyniki. Co najmniej podejrzewam, że około 10 kg będzie potrzebne, żeby wygrać sektor. Dodam jeszcze, że od tego roku nasze wyjazdy mają charakter nieco bardziej drużynowy, bowiem powstał taki nieoficjalny klub wędkarski OKS Katowice Górek Team i w składzie tej drużyny jest m.in. Nedo, Michał Jałowiecki, Mateusz Baran, mój tata oraz kto jeszcze? Marcin. Oraz oczywiście Marcin Kostera. Gdzieś tam w internecie dużo takich dziwnych komentarzy się pojawiło, że dlaczego Marcin Kostera zmienił okręg Katowice, to właśnie dlatego, bo nie wiem, czy o tym w ogóle wspominaliśmy, czy on, czy ja. Także jakby oficjalnie mogę powiedzieć, że z tego powodu zmienił okręg na okręg Katowice. Po prostu chcemy stworzyć fajny team, który będzie zgrany nie tylko osobowościami, ale również wędkarsko, żeby to wszystko grało i żebyśmy osiągali wspólnie sukcesy. No ale dobra, przystępując do dzisiejszego wędkowania, tak naprawdę na Wilczą Wolę przygotowałem się w troszkę inny sposób niż zwykle, bowiem zwykle posiadam tylko to, czyli zanętę. Zanęta to jest Wonder Black z brasemem. To już wymieszaliśmy sobie na noclegu, bo chciałem, żeby ta zanęta troszeczkę już wody wpiła. I mam przygotowaną również glinę, co nieczęsto się u mnie zdarza, no ale myślę, że tutaj może się to bardzo dobrze sprawdzić. Przynajmniej na treningach świetnie ryby na to reagowały, ponieważ jest to ciężkie i nawet głównie chodzi o to, żeby namoczyć robakami, tak jak to robiliśmy na Rawie Mazowieckiej, czyli siekaną dendrobeną, tą glinę i żeby ona tym robakiem pachniała i trzymała leszcze w łowisku. Także to jest taki sposób do łowienia leszczy, a to jest sposób do łowienia krąpi, których jest tutaj też bardzo dużo, bo można złowić, powiedzmy tak realnie, 10 leszczy, które ważą 70 deko średnio, bo są tutaj dużo większe ryby niż w poprzednich latach, tak jakby porosły. Natomiast fajnie by było ten wynik uzupełnić też krąpiami, więc plan jest taki, żeby najlepiej łowić obie te ryby jednocześnie, no ale są takie dwa warianty skrajnie inne, żeby po prostu mieć wariant drugi, po prostu obronny w razie czego, jakby coś nie wypaliło. Także nie mam pewności, co będzie skuteczniejsze. Mam dwie linie, to podam bliżej na 30 metrów prawdopodobnie, że jeszcze po gruntowaniu to ocenimy, natomiast tym będę łowił na dystansie pewnie 40, może 45 metrów. Zobaczymy, jak warunki pozwolą, bo bardzo mocno wieje, więc póki co nagrywamy tam, gdzie tego wiatru po prostu nie ma, bo tam jest tragedia. Glina to jest dwie paczki gliny standard i jedna paczka argile jasnej. Także żeby to było jaśniejsze, wyróżniające się na tle reszty. No podejrzewam, że wszyscy tutaj będą łowić mieszanką dość ciemną. No a ja znowu chcę zrobić coś troszeczkę innego, żeby się jakkolwiek wyróżnić, więc zrobiłem mieszankę jaśniejszą. Być może następne ręce połączę też glinę z zanętą, no i to wyjdzie taki kolor naturalny, no ale to zobaczymy. Nie mam jeszcze tak do końca wyrobionej koncepcji w głowie. Będę troszeczkę improwizował, tak na czucie. To mi zawsze daje dobre wyniki. Nie lubię tak sztywno się trzymać zasad, po prostu jak poczuję, tak zrobię i wierzę w to, że to odpali. Dość istotną przynętą zanętową wydają mi się właśnie dendrobeny. One tak jakby wabiły większe leszcze. Po prostu leszcze, o tak. Nie krąpie, tylko leszcze. Więc mamy tego pełny limit. Pół litra czyściutkich dendroben. Jak na razie prognozy nam się sprawdzają. Dobrze, chociaż wyszło słońce, to jest w miarę ciepło, ale wieje bardzo silny wiatr prosto w twarz. I podjąłem decyzję, jaką taktyką będę dzisiaj chciał łowić.
Zrobiłem sobie dwa dystanse, 42 metr i tam podam tak przygotowaną zanętę. Zobaczcie. Zanęta jest bardzo wilgotna. Jest tutaj bardzo duży wpływ wody, więc chcę, żeby ta mieszanka możliwie jak najbardziej przylegała do dna, żeby ona nie wybuchała. Łowiąc na suchy towar, tak jak w latach poprzednich, nie było tak dużego wiatru, tak dużego uciągu i było to skuteczne. Natomiast teraz trzeba troszeczkę się inaczej do tego dostosować i ja zrobiłem tą zanętę bardziej wilgotną. Natomiast to jest na 42 metr i to jest taka linia właśnie pod krąpie. To działa ogólnie, ta zanęta nie przeszkadza, tam ustawiają się różne ryby, wszystkie tak naprawdę, i również leszcze, i również krąpie, i duże płocie. Natomiast na bliższą linię, to jest 25 metr, przygotowałem mieszankę około 2 części gliny, 1 części zanęty i to też jest takie dość, jak widzicie, tęgie. Glina sama w sobie jest ciężka, więc tutaj no, nie dobliżałem tego aż tak bardzo mocno, jak zanętę, bo to są gliny wiążące. Tak? Jest tutaj też troszkę rozpraszającej gliny, żeby to rozjaśnić, ale widać, że tutaj można zobaczyć efekt przed i po. To jest zanęta, to jest glina sucha, taki miała kolor, a tutaj jest namoczona, dobliżona też gnojakiem, żeby pachniała glina gnojakiem i troszkę krojonych pinek. No i tutaj jeszcze dojdzie oczywiście Jokers, tylko czekam, nie chcę dodawać jeszcze, bo mamy jakieś 18 minut do nęcenia, więc jeszcze jest na to czas. Dopiero przed samym nęceniem. No i ten towar będę podawał za pomocą szklanki. Przygotowałem sobie tę wędkę typowo do nęcenia, jeszcze się przewiążę, bo teraz widzę, że tutaj troszeczkę to się wyeksploatowało. No i to będzie taka wędka właśnie do nęcenia wstępnego, na bliższą linię oczywiście. Chodzi o to, że robię to w taki sposób, w tej kolejności, że tam daleko na pewno coś się ustawi, natomiast żeby te ryby zwabić blisko i łowić efektywniej, celniej przy tak dużym wietrze, no to wydaje mi się, że trzeba podać troszkę więcej, żeby je tam utrzymać, zatrzymać po prostu. No. I tyle. Natomiast na linię dalszą to takim koszykiem będziemy nęcić, tym dołem, 40 gramowy. I tam Jokers, Dendrobena siekana, to miks robaków wszystkich. Łowienie zaczniemy od mniejszego koszyka, bo tamten był rozmiaru L, ten jest M-ką 40 gramową na tym 1,42 m i tutaj mam przypon na 0,10 Top Black, AG Top Black 18. Mały, ale dość mocny haczyk. No, na krótszej na razie nie będę łowił, więc nie wiem jak to tam przypony i tak dalej, ale ogólnie to rybom tutaj nie przeszkadzają haczyki na tym wyjeździe, bo jest dość mętna woda, bo jest wpływ wody, woda się miesza i dzięki temu też ryby są aktywne, wydaje mi się. W zeszłym roku mieliśmy taką sytuację, że była flauta, nie było w ogóle wiatru, no i ryby nie były skore do żerowania, natomiast teraz, mimo że nam jest niewygodnie, to rybom to pasuje ewidentnie. Myślę, że będą dzisiaj bardzo dobre wyniki. Siedzimy dzisiaj w takiej strefie teoretycznie, która zawsze jest troszeczkę gorsza, ale wierzę, że dzisiaj będzie lepsza. Mam takie przeczucie. Tutaj jest woda płytsza, 1,5 metra wody, 1,60 m, 1,70 m maksymalnie na każdej długości. Już tak naprawdę od 20 metra jest już płasko 1,70 m i do 50 metra nie zauważyłem żadnych różnic głębokości. Natomiast tamta część sektora jest troszeczkę głębsza, tam jest 2,5 metra wody. Czyli końcówka sektora AT. Zwykle tam losujemy, a dzisiaj wylosowaliśmy tą płytszą strefę, która zwykle jest gorsza i mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepsza. No bo jakby nie patrzeć, jest wiosna, wieje nam tutaj pięknie na tą płytką wodę. No ja liczę, że to naprawdę dzisiaj wypali. I na całe to wiadro dam tyle Jokersa, niedużo. To i tak tam na dnie będzie, troszkę poleży. Ale chodzi o to, żeby nie wysypać się z robaków na starcie.
później do łowienia będzie mieszanka dużo bardziej obfita w niego. A na wstępie tylko coś takiego, żeby na dnie leżało. Zapomniałem jeszcze dodać, że sprawdziło mi się dodanie trochę słodzika, więc dodam też od razu do całości. Szczypta. Nie zaszkodzi. W ogóle można by tutaj zrobić jakieś wałki tak naprawdę. Nie wiem, czy nie zrobię tam, ale to i tak chyba chwilę dosłownie postoi, ale nie wiem, to 4 takie podam. Wydaje mi się, że to nie ma sensu za bardzo, ale znam osoby, które tutaj łowią i im to działa. Więc ja też ze 4 takie zrobię. Niech se leży. Nawet 5. Lecimy. Trochę się skróciłem względem treningu, bo na treningach zacząłem od 50 metra w czwartek, później był 45, teraz jest 42. Wydaje mi się, że z każdym dniem jest coraz więcej ryb, więc powinno być dobrze. Ale dzieje strasznie. My tego tak nawet nie czujemy, ale jak rzucam 40 koszyk, to mi go naprawdę znosi. Teraz damy z dendrobena i tam w ogóle zacznę łowić. I na koniec, albo jeszcze, tak, to będzie ostatni koszyk, Joker i Pinky. Już brakuje mi tu miejsca. Z wiadra nęciu. Pierwszy dam luźny, tak. Nie wiem, czy zdążę to wszystko wynęcić. Sztuczka. Teraz już wiem. Nie mam takiego doświadczenia w takim nęceniu. Dla mnie to w ogóle nie jest mój styl. Ale czuję, że to może działać tutaj.
przewiążę tą końcówkę, bo boję się lepiej przewiązać niż później stracić koszyk. Bo tu mi pudełko odleci na chwilę. Nie zdążymy, ale no trudno, trzeba lęcić. 2 minuty zostały. Ja się trochę czuję jak na zawodach spławikowych. Super to wypada, bo jest ciężko.
Miałem ładną ocierkę teraz, także coś się zaczyna dziać. Będziemy 10 minut dopiero. Nie ma na razie ryb. Myślę, że się zaraz rozkręci. Na razie pojedyncze branie. Jeden krąpik w siatce mało. Ale nikt nie łowi. Nie widziałem jeszcze, żeby się złowił. Początek bardzo słaby. Nie umiem się totalnie wpasować. Minęła godzina. W siatce mam 2-3 jazgarze i krąpia. Wszyscy mielają tak naprawdę. Nie wiem, coś trzeba zmienić. Przyszedłem teraz na krótką linię. Spróbuję na krótko, może to jest jakieś rozwiązanie, ale nic nie działa to, co wytrenowaliśmy. Z krótkiej linii teraz łowiłem małego jazia. Nie wiem co tu zrobić. Sąsiad ma leszcze? Nie. Płot. Jeszcze nie jest nic straconego tak naprawdę. Pierwsza godzina do dupy, no ale jeszcze można powalczyć. Tak naprawdę chyba lider ma z 3 ryby duże, 3 leszcze, więc to nie jest wcale duży. Tylko muszą odpalić teraz. Paliła krótka linia. Są tam leszcze, złowiłem. Mam teraz 4 leszcza w ciągu dosłownie 20 minut, z czego jeszcze po drodze dwa spiąłem, bo miałem za mało haczy. Miałem teraz duży haczyk, 14, pękochotek i po prostu wierzę w to, że odrobię te straty, tą pierwszą godzinę fatalną, bo tutaj naprawdę te ryby są dobrze ustawione i oczywiście na glinę. Ty teraz musisz pędzić do taty i powiedzieć mu wszystkie cenne informacje. Ja. Działa. Odrobimy tych strat. 6 leszczy mam. Niesamowite, jaka różnica w towarze i ryby są po prostu. I to wcale niekoniecznie daleko, to jest 25 metr dosłownie. Do koszyka glina. Nie jest to wcale jakoś super obfite tak naprawdę.
Ale waleczny. Jak to możliwe, że to się nie wcięło? Leszcze się straciły całkowicie z tego rejonu. Czuję, że jakby nie mamy tutaj na nic wpływu, bo nic z nas już nie łowi leszcze, same jaźnie miarowe. Widać, że pojawiły się jakby w tej strefie tam bardziej po prawej. Niestety takie mocno... O, coś chyba ma leszcze akurat. Poczekałem trochę dłużej na celowni, dałem czerwoną madę. Ogólnie mam wrażenie, że tam ryby są, tylko chyba troszkę je przenęciłem. Ale boję się zmienić miejsce, bo mogę stracić czas. Jak są ryby w łowisku, no to chcę na nie polować.
godziny do końca. 8 leszczy. Jest. Mniejszą przynętę. Podejrzliwe się te rybki zrobią. Nie jest dobrze, ale się wyratowaliśmy chociaż. Nie będzie gondoli. Ale pewnie wygrać też nie wygramy. Do końca będą brały, to będzie dobrze.
Nie możesz jako trener. Większy trochę. A my tu często dobrze finiszujemy. Chyba, że początek jak skopaliśmy. Kończymy się towar. Dobra, teraz możesz zapytać, co tam u Michała. To idę do Michała. U mnie sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy godzinkę do końca. Na początku zawodu złowiłem 5 sensownych leszczy i potem było coraz gorzej. Półtorej godziny było totalnie martwe. Teraz w tej końcówce zacząłem łowić z 35 metra. Mam 25 płoci i krąpi. Te ryby w miarę sensowne są, także da się jakoś ten wynik podratować. Ale ogólnie rzecz biorąc jest bardzo słabo. Nareszcie. Nareszcie. Dobrze, że nie było cię przez pół godziny, bo by musiał tyle wchodzić, potem wyrzucać. Chyba zarył. Minuty do końca. I jak? Szkoda początku, no ale wybroniłem się. 22 leszcze, kilka drobnych ryb, około 8. Jest okej, po prostu. Nie ma rewelacji, ale jest okej. Można było połowić lepiej, ale nie będziemy narzekać. No i tak się wybroniłem, więc jest okej. 2,5 minuty. Jak
w trzeciej turze mistrzostw świata w tym roku. Jednego leszcza na całe zawody i wziął 3 minuty do końca i minutę do końca go wyjął. No tego mogę nie zdążyć. Muszę z nim jechać twardo. Szybko, szybko. 20 sekund. Opłacało się. Na jedną ochotę. 24 ryby. Mały dęgnie da jedno. O, i teraz jedź tam od dołu. Sprawdzić. No, ponad 10. Chyba będzie na razie na prowadzenie wyjdzie. Bankowo. Nie tak dużo znowu. Ale wyszedł. 12 105. No dobrze, to pan poopowiada. No, tego to się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Podejrzewałem, że oni będą mieli, nie wiem, po 15-20 kg. Okazało się, że wcale nie mieli więcej ryb ode mnie. No i udało się wygrać sektor 12,5 kg. No i chyba na tym jakby zakończymy, bo jutro chyba nie będziemy nagrywać ze względu na bardzo złe prognozy pogody. Ma mocno wiać, bardzo, jeszcze dużo mocniej niż teraz, jeszcze coś tam może popadać. Załamanie pogody, także jutro sobie chyba odpuścimy. Dzisiaj było i tak bardzo dużo ryb, dużo się działo, więc mam nadzieję, że to wystarczy i że Wam się to spodoba. Myślę, że wszystko było widać dokładnie, co ja tutaj robiłem, także chyba nie będę tutaj już przedłużał. I tyle. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam na następny film.